Podczas gdy ulica w panice szuka kolejnego trendu, wielki kapitał oraz smart money bezwzględnie realizują swój plan. Prezydent Donald Trump otwarcie włączył technologię tego tokena do swojego potężnego projektu DeFi World Liberty Financial, a wokół ekosystemu krążą miliony z największych funduszy. W tym samym momencie, w całkowitej ciszy, po ten sam projekt sięgają instytucje reprezentujące potężny kapitał i grupa powiązana z Davos. Od wizji tokenizacji forsowanej przez BlackRock, przez fundusze Grayscale i ARK Invest, aż po hegemonów rozliczeń pokroju SWIFT oraz DTCC. Elita polityczna i finansowa właśnie zagrała do jednej bramki. Oni nie spekulują, oni metodycznie i bezwzględnie wykupują kręgosłup technologiczny, który lada moment będzie kontrolował transfer kwadrylionów dolarów. Zgadnij, jakie aktywo spina ten cały system. Dane wyciągnięte bezpośrednio z łańcucha bloków, czyli z blockchaina, obnażają potężną anomalię, która narasta w tle od wielu miesięcy. Dziesiątki tysięcy portfeli, reprezentujących tzw. smart money, zassało z rynku gigantycznej ilości tokenów Chainlink, budując po cichu historyczne pozycje. Czy ulica to widzi? Niestety nie. Kto zatem w całkowitej ciszy skupuje ten projekt i dlaczego wielki kapitał robi to właśnie teraz? Czy to matematyczne przygotowanie pod przyjęcie bilionów dolarów z tradycyjnego systemu? I najważniejsze pytanie, ile realnie zarobisz w 2030 roku, kupując link po dzisiejszej wycenie? Dziś zestawię wyłącznie surowe fakty i potężną technologię, bez żadnej cenzury. W co naprawdę grają giganci tacy jak globalny SWIFT, czy absolutny król rozliczeń z Wall Street, fundusz powierniczy DTCC. Zobaczysz, jak brutalna architektura infrastruktury wymusza na instytucjach gigantyczny popyt na to aktywo. Na koniec wykonam dla Ciebie analizę wielowymiarową i pokażę najbardziej prawdopodobne scenariusze oraz docelową cenę dla tego tokena na rok 2030. Pamiętaj, ten materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, to bezlitosny research, fundamentalny i analiza on-chain. Przygotuj kawę, zapnij pasy i zobacz, czego ulica nie widzi. Analizuję trendy, zanim staną się głównym nurtem. Inwestor 3.0. Akt pierwszy. Sekret w kratę. Protokół, który po cichu przeprogramował internet. Świat krypto kocha skandalistów, głośnych miliarderów i wizjonerów krzyczących ze sceny. Ale fundamenty nowego systemu finansowego buduje człowiek, który niemal na każdym wystąpieniu od lat ma na sobie tę samą zwykłą koszulę w kratę. Sergiej Nazarow, współzałożyciel Chainlink, to postać, która nie błyszczy w tabloidach, ale to on osobiście negocjuje za zamkniętymi drzwiami z Bankiem Światowym i grupą powiązaną z Davos w ramach Światowego Forum Ekonomicznego, a kluczowe postacie ze świata polityki i finansów zapraszają go do Waszyngtonu. Ulica postrzega Chainlink jako kolejny startup i dostarczający ceny kryptowalut na giełdy. To bardzo złe niedoszacowanie. Nazarow zbudował standard, który rozwiązuje tzw. problem wyroczni, potocznie znany jako Oracle Problem. Przez lata zamknięte korporacyjne sieci bankowe były odcięte od publicznych łańcuchów bloków. Można powiedzieć, że były jak dwa różne kontynenty bez mostu. Dziś na naszych oczach funkcjonuje protokół CCIP. To nie jest zwykła aktualizacja kodu. Jest to protokół komunikacyjny, który robi dla blockchainów to, co TCP/IP zrobiło w latach 90. dla wczesnego internetu. Łączy wyizolowane wyspy w jeden globalny organizm wymiany wartości. Nazarow stworzył krwiobieg. Pytanie brzmi, kto zdecydował się wtłoczyć w niego swoje biliony? Akt drugi. Niewidzialne ssanie. Maszyna, która karmi się poza Twoją wiedzą. Zanim prześwietlę gigantów, musisz spojrzeć pod maskę tej maszyny. Dokumentacja techniczna udowadnia, że Chainlink dawno przestał być tylko czytnikiem cen. Zaktualizowana infrastruktura opiera się na zdecentralizowanych wyroczniach, eliminując jakikolwiek centralny punkt awarii. Najważniejszą innowacją, która definiuje obecny popyt instytucjonalny, jest jednak mechanika Universal Gas. Tradycyjne banki nienawidzą ryzyka zmienności na kryptowalutach i absolutnie nie chcą trzymać na swoich bilansach samych tokenów. CCIP genialnie rozwiązuje ten problem.
Instytucje płacą za transfery w tradycyjnej walucie fiat lub stabilnych monetach. Jednak protokół pod maską automatycznie i bezlitośnie skupuje z rynku tokeny Link, aby opłacić węzły operacyjne. Instytucja ma czyste ręce i proste księgowanie, a rynkowa podaż jest permanentnie wysysana przez wchodzący kapitał. Co więcej, nowym fundamentem rynku stał się Proof of Reserve, czyli dowód rezerw. Skoro wielki kapitał masowo wchodzi w tokenizację aktywów rzeczywistych, mówimy tutaj o gigantycznym sektorze RWA, ktoś musi kryptograficznie udowadniać, że cyfrowy token ma pokrycie w fizycznym złocie, obligacjach czy nieruchomościach. Chainlink niemal zmonopolizował weryfikację tych rezerw na żądanie. Akt 3. Projekt Quadrillion. Ciche przejęcie, o którym ulica dowie się za późno. Sentyment nie ma znaczenia, liczą się twarde, oficjalne integracje korporacyjne. Fosa instytucjonalna zbudowana przez Nazarowa wydaje się być nie do sforsowania dla konkurencji. Przejdźmy do surowych raportów. SWIFT, globalny hegemon przesyłów międzybankowych, obsługujący ponad 11 000 instytucji na całym świecie. Zamiast budować własną technologię blockchain od zera, SWIFT oficjalnie współpracuje z Chainlink w celu wykorzystania protokołu CCIP jako mostu pozwalającego tradycyjnym bankom wysyłać dyspozycje na publiczne łańcuchy. Wyniki pilotaży udowodniły pełną skuteczność tego rozwiązania. DTCC to absolutny fundament Wall Street, centralny depozyt papierów wartościowych, przez który rocznie przechodzą aktywa o niewyobrażalnej wartości przekraczającej $1,5 kwadryliona. Razem z Chainlinkiem zaprezentowali światu działającą infrastrukturę do wydobywania i walidacji danych o korporacyjnych akcjach na łańcuchu. Do tej matrycy podpinają się kolejne bestie rynkowe. Euroclear, potężny australijski ANZ czy szwajcarski UBS, uderzając w tony tokenizowanych funduszy na tej samej architekturze. Nie są to eksperymenty kryptograficzne. Jest to cicha, metodyczna wymiana kręgosłupa światowych rynków kapitałowych. Ulica patrzy na wykresy memcoinów, a tymczasem biliony dolarów z tradycyjnych rynków są przygotowywane do przełączenia na nową szynę danych. Zanim przejdę do kolejnego aktu, mała prośba. Jeśli szanujesz wykonaną przeze mnie pracę, zasubskrybuj kanał, zostaw polubienie i komentarz. Idź na całość i udostępnij ten film komuś, kto lubi takie tematy. To daje mi motywację, żeby na bieżąco śledzić los rynków, dzięki czemu powstają tak obfite w wiedzę materiały. Wiedza równa się pieniądz. Dzięki. Akt 4. Matematyczny wyrok. Mechanika podaży. W profesjonalnym inwestowaniu sentyment prędzej czy później ulega prawom ekonomii. Analiza fundamentalna musi rozłożyć na łopatki mechanizmy zasobów, czyli tokenomics. Niezależnie od bieżącej wyceny punktowej, matematyka sieci jest nieubłagana. Twarda podaż. Sztywno zaprogramowana wartość ostateczna. Max supply wynosi równe 1 miliard sztuk. Nigdy nie powstanie ani jeden token więcej, a zdecydowana większość znajduje się już w aktywnym obrocie rynkowym. Mechanizm zamrożenia. Lockup i staking. Potężnym katalizatorem okazał się rozwój mechanizmów stakingowych. Pozwalają one inwestorom oraz wielkim operatorom węzłów zamrażać swoje tokeny jako zabezpieczenie sieci. Każda faza stakingu błyskawicznie więzi dziesiątki milionów monet, wysysając je z giełd. System CAR. Slashing. Jeśli węzły dostarczą fałszywe lub spóźnione dane do kontraktów warte miliardy, ich zablokowane monety są konfiskowane. To matematyczna gwarancja uczciwości, która zmusza uczestników do trzymania tokenów w systemie. Mniej płynnych tokenów na giełdach równa się potężnej presji wzrostowej przy wejściu kapitału instytucjonalnego. Akt 5. Nóż w plecy. Mroczna prawda, którą ukrywają maksymaliści. Rzetelny obiektywizm wymaga, by z chirurgiczną precyzją obnażyć również najsłabsze punkty. Z analizy wyłaniają się następujące zagrożenia. Ekstremalna konkurencja. Projekty takie jak Pive Network, zbudowane na ekstremalnie szybkich łańcuchach typu Solana, oferują dostarczanie danych finansowych ułamek sekundy szybciej, bezwzględnie walcząc o rynek zdecentralizowanych finansów. Jeśli nowe łańcuchy warstwy pierwszej zintegrują własne, natywne wyrocznie, bezpośrednio uderzy to w pozycję Chainlinka. Rozwadnianie podaży.
Przetwórcy i wczesne fundusze typu Venture Capital wciąż kontrolują pule rezerwowe, regularnie odblokowując i zrzucając je na rynek w celu finansowania rozwoju ekosystemu. Ten nawis podażowy wielokrotnie dławił w przeszłości rajdy cenowe. Adopcja technologiczna musi postępować szybciej niż proces rozwodnienia. Ryzyko korporacyjne. Wielka bankowość w każdej chwili może ostatecznie zadecydować o budowie zamkniętych, w pełni prywatnych systemów wiadomości opartych o zgoła inne standardy, całkowicie omijając otwarty rynek krypto. Akt 6. Algorytm przemówił. Wielowymiarowy wyrok maszyny na rok 2030. Aby token zrealizował swoje najbardziej bycze założenia technologiczne i osiągnął nowe historyczne szczyty, muszą zostać spełnione konkretne warunki. Sektor RWA musi w pełni oprzeć się na weryfikacji Proof of Reserve od Chainlinka, a giganci tacy jak DTCC i Swift muszą wyjść z fazy pilotaży do obligatoryjnego, codziennego rozliczania pełnych wolumenów rynkowych. Zanim przejdziemy dalej, krótka informacja, dosłownie 10 sekund. Jeśli Twoja giełda krypto nie jest uregulowana w Unii, możesz mieć problemy z kapitałem. Bezpieczeństwo to podstawa. Przenieś środki lub kup swoje pierwsze kryptowaluty na licencjonowanej platformie Bybit. Link do w pełni uregulowanej giełdy z bonusem za pierwszy depozyt zostawiam w opisie. Oto docelowy model predykcyjny określający kształt rynku do 2030 roku. Cena poniżej $5, 15% szans. Jest to scenariusz negatywny. Powolna adopcja, wyparcie przez szybsze, wbudowane rozwiązanie Oracles L1. Banki budują własne zamknięte mosty. Od $5 do $15. Szansa 25%. Tak zwana stagnacja rynkowa. Projekt funkcjonuje, ale stała presja sprzedażowa z odblokowywanych rezerw deweloperskich skutecznie tłumi historyczne wybicia. Od $15 do $40. Tutaj mamy 40% szans, jest to scenariusz bazowy. Stabilny wzrost dzięki adopcji RWA, CCIP utrzymuje wiodący udział w rynku pomostów, a instytucje płynnie korzystają z węzłów. Cena od $40 do $100, 15% szans, silna hossa, przebicie historycznych szczytów, produkcyjne pełne wdrożenie integracji przez Swift i DTCC, ogromne zablokowanie podaży w mechanizmach stakingowych. Cena powyżej $100, 5% szans, ekstremalny sukces. CCIP zostaje oficjalnym standardem ISO świata blockchain. Link pełni rolę krytycznego paliwa dla standardu Web3 i funduszy ETF. Cena powyżej $500, szansa mniej niż 0,1%, tak zwane wizje księżycowe. Wbrew entuzjastom z YouTube'a wymagałoby to wyceny całego projektu na poziomie, na który wielki kapitał po prostu nie pozwoli dla aktywa stricte infrastrukturalnego o stałej podaży. Epilog. Ostateczne cięcie. Czego nie powie Ci żaden influencer. Zestawienie tych bezwzględnych danych mówi nam, jak twardą rzeczywistością jest obecny cykl. Z jednej strony mamy akumulację ze strony smart money, hegemonię na rynku wyroczni dla RWA, automatyczne zasysanie tokenów przez Universal Gas i sojusze z molochami finansowymi. Z drugiej potężny wyścig technologiczny, szybkich konkurentów oraz fundusze wciąż upłynniające swoje rezerwy. Jak oceniasz Chainlink? Zostaw swój komentarz z własną perspektywą pod filmem. Mocna dyskusja to absolutnie najlepsza weryfikacja rynkowego pozycjonowania. Napisz też, jaki projekt z rynku trzeba wziąć na warsztat w kolejnym odcinku. Jeśli szanujesz twardą statystykę wylaną prosto na ekran, zostaw również subskrypcję i dzwoneczek. Pamiętaj, że każdy z wyżej wymienionych scenariuszy ma prawo się ziścić. Jest to jednak wciąż czysta matematyka i weryfikacja technologii w zderzeniu z rynkiem, który bywa ekstremalnie zmienny. Pamiętaj o rozsądnym podejściu do inwestowania i zarządzaniu ryzykiem. Do usłyszenia niebawem na kanale Inwestor 3.0.